Witam Was bardzo serdecznie w drugiej części dotyczącej hack hooda. Słuchajcie, w tej części będziemy robić tutaj ten element, który będzie zawijany i będzie w tej części przyszywany. Więc będziemy właściwie pracować od tego miejsca do tutaj tego miejsca. Będziemy pracować ściągaczem na drutach 4,5 mm. Ja mam takie druty kupione z temu, więc właściwie tutaj swoje te druty zaraz zamienię na te 4,5 i zaraz Wam pokażę, jak dalej będziemy tutaj kontynuować naszą pracę. Dobrze, druty mamy już przygotowane, są już zmienione. Jeszcze tylko kilka słów na temat tutaj długości tej robótki. Ta robótka od tego miejsca tutaj nabrania do samiuteńkiego końca ma tak około 43 cm. Natomiast tutaj w tej części, no tutaj ta część się też teraz nam zwija, czyli tak na wysokości policzków ma około 25 cm. Natomiast ta część tutaj na głowie to jest 11 cm na 16 cm. Tak przekazuję Wam taką informację, dlatego że jeżeli byście testowali ten hack hood na innej włóczce, to żebyście mniej więcej wiedziały, jak to się prezentuje tutaj centymetrowo. Natomiast druga sprawa, dlaczego ja wybrałam w ogóle tę włóczkę Big Merino, bo ona tak fajnie po blokowaniu się rozciąga i wszystko to, co tutaj mamy, się pięknie potem spłaszcza i wyrównuje. Tak samo, jeżeli chodzi właśnie o ten ściągacz. Ale jak będziecie testowały, próbowały na różnych włóczkach, dajcie mi proszę znać w komentarzach, jak to wychodzi, jeżeli stosujemy tutaj inne materiały. Zaczynamy tutaj od tego miejsca, dokładnie jakby w 9 oczku. Odliczamy sobie od tej prawej strony te nasze 8 oczek i tu w 9 oczku zaczynamy nabierać 45 oczek. Tu nabierzemy 18 i z drugiej strony również nabierzemy 45 oczek. Ja sobie tutaj policzyłam 8 oczek. Tutaj jest moje 9 oczko i będziemy zaczynać naszą pracę od tutaj tego oczka. Słuchajcie, i teraz tak, mamy do nabrania 45 oczek. Ja sobie tutaj to pierwsze oczko już nabiorę. I teraz tak, przerabiamy w ten sposób, że robimy 3 oczka i 1 oczko pomijamy. 3 oczka i 1 oczko pomijamy. Teraz tak, ja tutaj jak nałożyłam to 1 oczko, zazwyczaj nie rozdzielam jeszcze tych 2 niteczek, tylko je nawijam i robię z tego też 1 oczko, aby sobie tę nitkę ustabilizować, czyli nabieram jakby podwójną tę nitkę i dopiero wtedy tę niteczkę rozdzielam i pracuję już dalej 1 nitką. Teraz tak, tutaj mam oczko trzecie, czyli mam tak, 1 oczko, 1 podwójne, które musimy pamiętać, żeby potem przerobić podwójne. I mamy 1 oczko. Teraz kolejne tutaj oczko pomijamy, nie wbijamy się w tym następnym. Znowu mamy teraz 4, 5, 6, 1 oczko pomijamy i robimy 7, 8, 9. Oczko pomijamy. Przepraszam. Było 9, tak? 10, 11 i 12.
I tak lecimy do samego końca. Zatrzymamy się w miejscu, gdzie mamy górę naszego kaptura. No dobrze, dojechaliśmy już tutaj do jakby czubka naszego kaptura. Tu mamy tę nitkę, która rozpoczynała całą naszą pracę. I teraz tak, patrzymy tutaj za takimi, nie wiem czy to dobrze widać, bo to kolor jest taki, który nie za dobry jest do pokazywania. Takie mam literki V, czyli dwie niteczki zbiegają się tutaj nam w dół. Tu mamy nabrać 18 oczek, mamy 19, musimy gdzieś jedno oczko sobie pominąć, obojętnie gdzie to tutaj zrobicie, nie ma problemu, ale robimy to w taki sposób, że wbijamy się tak, tutaj trzeba uważać na tą niteczkę, gdzie ta niteczka się schowała, jako początkowa i ja się nie wbijam bezpośrednio tutaj pod tym ostatnim oczkiem, gdzie mamy dwie niteczki, tylko się wbijam jakby oczko niżej w tym miejscu, bo zobaczcie, ta linia tutaj jak nam idzie, nie wiem czy to będzie widać, zobaczcie, idzie nam linia, to żeby ona równo nam się układała, tak jak z tym drutem. Jak zrobię tutaj, to może być widoczny jakby taki pewien uskok. Żeby tego uniknąć, nabieram tutaj oczko jakby jeszcze niżej. Nie bezpośrednio tu, tylko troszeczkę niżej. Zresztą jak będziecie nabierać to same, zobaczycie, czy Wam się to będzie układało w jednej linii. Tu mamy 2 oczka, 3 oczka, 4, 5 sobie zgubię, 6 i tak robimy tutaj do samego końca tej górnej części kaptura. Ma być 18 oczek. Najlepiej na końcu sobie też sprawdzić, czy faktycznie tyle oczek mamy. Przynajmniej ja zawsze mam problem z tym liczeniem tych oczek. Liczę się, doliczyć nie mogę i potem muszę na końcu i tak ponownie liczyć te wszystkie moje oczka. Tutaj akurat tym oto sposobem znalazłam się na końcu. Przeliczamy, czy mamy 18 oczek. Mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i zaczynamy teraz tutaj. Widzicie, skończyła się ta część górna. Zaczynamy od pierwszego tutaj oczka już po drugiej stronie kaptura. Coś mi się tutaj te niteczki. Chyba poszło. I mamy pierwsze. I pamiętajmy tutaj o tym. Tutaj zobaczcie, są takie te oczka w tym kolejnym rzędzie ukryte. Mamy tutaj drugie oczko. Trzecie. Jedno pomijamy. Raz. 2, 3 i jedno pomijamy. I widzimy się na końcu tego drugiego brzegu. Oj, za daleko. Rozpędziłam się, zdejmuję 2 oczka. Pomijam to jedno. Kiedy mamy już nabrane oczka, łącznie razem ma być ich 108. Musi być liczba parzysta, żeby ten ściągacz nam wyszedł tutaj równy. Teraz zaczynamy na lewej stronie robótki. Te 8 oczek naszych tutaj zostaje i będziemy pracować teraz
naszym ściągaczem. Czyli robimy jedno oczko na prawo i jedno oczko na lewo. Czyli mamy ściągacz tak zwany 1 na 1. Prawe, lewe. I tak właściwie robimy 22 rzędy. Jak będziemy na prawej stronie, to również zaczynamy od prawego oczka, potem lewe, prawe, lewe i tak przez 22 rzędy. Mamy teraz w ten sposób prezentujący się nasz kaptur. Wygląda bardzo dziwnie, pokracznie bym powiedziała. Teraz tak, wyszło mi tutaj 22 rzędy, czyli teraz jak będę zawijać ten kaptur i zszywać, to tu będzie mi się dobrze wpasowywało. Nie wiem, czy widzicie? I tak trzeba to zrobić, żeby tutaj to razem do siebie pasowało, jeżeli chodzi o długość. Teraz zajmiemy się zszywaniem tutaj tej części naszego kaptura. Zaczynamy od strony, od tej, gdzie tutaj praca została wcześniej rozpoczynana, teraz była zakończona. Tak jakbyśmy mieli zaczynać kolejny rząd. Aha, jeszcze nie powiedziałam Wam tutaj, ile to ma centymetrów. Czyli tak mniej więcej to jest 10 centymetrów. O, mniej więcej tak to wygląda. I będziemy zaczynać tutaj zszywanie. Będziemy pracować w taki sposób, że, tak jak zobaczcie, macie tutaj pierwsze oczko i będziemy zszywać to pierwsze oczko tutaj z tym miejscem, gdzie zaczyna się ta część od nabierania oczek. Ja będę tutaj się starała wbijać w tą tylną niteczkę swoim szydełkiem, bo będę to robić szydełkiem. Mam akurat tutaj szydełko 3 mm i zaraz będziemy to zszywać. Trzeba będzie tutaj bardzo pilnować, że jeżeli mamy jedno oczko i jedziemy tutaj sobie do tego miejsca, to tutaj w tym miejscu, żeby ono było zszyte. Czyli jak mamy kolejne oczko, o, na przykład tutaj jedziemy, i żeby ono w tym miejscu mniej więcej było zszyte. Żeby potem nie było, że nam będzie ściągacz się układał jakoś tam ukośnie, czyli będzie się tak zwane, jak to się mówi fachowo, kosić. Tak więc zabieramy się do pracy. Dobrze, ułożyłam sobie teraz swoją pracę i teraz muszę zacząć od pierwszego oczka. Jak to robię? Wbijam się tutaj, jak mam to pierwsze oczko, tak jakbym się wbijała drutem. Teraz szukam tutaj tego najbardziej na brzegu oczka. O, to wbiję się w tę niteczkę. I teraz tak, nawlekam tutaj na to szydełko naszą włóczkę, przekładam przez to pierwsze oczko i przekładam przez drugie oczko i zdejmuję. To samo robię z kolejnym. Od dołu się wbijam. Tu mam drugie oczko, ale nabijam się jakąś tutaj tę niteczkę, która jest, akurat tu mam koniec włóczki, ale przekładam przez jedno oczko, przez drugie i teraz jeszcze przez to pierwsze. Robię kolejne oczko. No, tutaj gdzieś mam koniec włóczki, dobrze. Tu przez to zewnętrzne oczko się wbijam, przekładam niteczkę. Tu mi spadło, więc przekładam przez to oczko, które mi spadło i teraz przez to oczko pierwsze. Lecimy z kolejnym. Nie wiem, czy to dobrze widać. Zewnętrzne oczko
Potem już będzie lepiej widać, jak będziecie robić. O, czyli mam zdjęte oba oczka i przekładam w ten sposób. Dzięki temu nam wyjdzie tutaj takie ładne zakończenie. I tak robimy do samego końca. Już tu chcę zdejmować. Automatycznie przekładam, przekładam i przekładam. Coś mi się tu jedna niteczka zawinęła. Jeszcze jedna taka ważna rzecz, żebyście tego nie zaciągali zbyt mocno. Oczywiście, jak chcecie sobie wykorzystać jakiś inny sposób zszywania, to jak najbardziej możecie sobie to wykorzystać. Dobrze, widzimy się na końcu. A teraz tak, ja tu mam kawałeczek takiej nitki i ja sobie ją wykorzystam do zszycia tutaj tego elementu. Ja zszywać nie potrafię. Robię to na jakiś tam swój sposób. Myślę, że jeżeli macie lepsze akurat tutaj umiejętności i wiedzę, jeżeli chodzi o zszywanie, to możecie to jak najbardziej tutaj wykorzystać. Ja to po prostu robię tak, żeby tutaj nie naruszyć tego ciągu tych oczek, to po prostu będę zszywać w ten sposób tutaj. No, jak mówiłam, nie umiem zszywać. Wróćmy tutaj tą niteczką. W ten sposób. I teraz tu mamy tę część zszytą i będziemy ją zszywać. Starczy nam tej włóczki? Zobaczymy, czy nam starczy z tą częścią. I teraz tak, będę starała się, tak jak tutaj nam wystaje nitka, spróbuję się tutaj wbić w ten początek, w ten sposób, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I teraz tak, tutaj mamy nasze literki V, czyli mamy, coś mi się tutaj zaplątało. I sobie wbijam w te pierwsze tutaj oczka, które były. Tu jeszcze mam początek tej włóczki, to może być troszeczkę trudno. Tutaj gdzie był ten taki super. Dobrze, chyba tu będzie dobrze. I teraz tak, staramy się tutaj zszyć to w taki sposób, żeby to było jak najmniej widoczne. Ja będę się wbijała. No, przepraszam, tutaj musiałam przerwać akurat, bo zadzwonił mi telefon. I teraz tak, tutaj przełożyłam tą niteczkę i będę przekładać te niteczki tu i tu. No jak mi to wyjdzie? No niestety ja nie mam takich umiejętności jakichś do zszywania, byleby to wyglądało dobrze. Wiem, że można tutaj też pewnie eksperymentować z innymi opcjami zszywania, no ale ja tylko tak potrafię, więc
Oj, oj, oj. No i właściwie wychodzi tutaj tak ostatnie, tylko żeby to tak zamknąć. Teraz wezmę tutaj sobie od tej drugiej strony, może tak, o. Pamiętajcie, akurat to zawsze można spróć i na nowo, jeżeli Wam nie pasuje sposób zszywania. Tutaj coś mi niteczka się rozdzieliła. No, wystarajcie się, żeby to lepiej wyglądało. Ja to teraz przekładam tę nitkę na drugą stronę. No, myślę, że będzie dobrze. I teraz tę nitkę chowam. No, jejku. Ok. Tu jeszcze sobie przepleciemy. I mogę tę nitkę sobie obciąć. No i tak ta część jedna się prezentuje po zszyciu. Teraz przechodzimy i robimy to samo z drugiej strony. Tak to teraz wygląda już, jak jest skończone. I teraz kolejna część, czyli trzecia część, będzie dotyczyła tutaj tej części szalikowej. Uwaga, pokażę Wam teraz, jak to u mnie wygląda, jak się założy. Opa, te niteczki trzeba będzie pochować. W ten sposób się prezentuje teraz ten nasz kaptur. I teraz tak, im więcej będziecie dorabiać szalika, to już Wam zacznie tutaj opadać. Natomiast po blokowaniu ta część tutaj cała się spłaszczy i to również się wyciągnie. Do zobaczenia w trzeciej części. Zapraszam.